Dzisiaj na filmie pokażemy ładowarkę MultiOne z serii 11, konkretnie model 11.6 Turbo S. Maszyna największa z serii MultiOne'a z pokaźnym wysięgiem oraz dużym udźwigiem. Marka MultiOne wywodzi się z Włoch. Są to maszyny od serii 5 do 11 z bardzo bogatą opcją wyposażenia oraz z bardzo dużą różnorodnością osprzętów, jakie możemy zagregować z tą maszyną. Jeżeli chodzi o przód maszyny, mamy do dyspozycji wysięgnik, który podnosi towary na wysokość 3,7 metra oraz ma imponujący udźwig przy zastosowaniu obciążników tylnych 2,5 tony. Jeżeli chodzi o ramkę, którą możemy podpinać narzędzia, mamy tutaj ramkę MultiOne'a, do której pasują wszystkie narzędzia dedykowane przez producenta. Podłączenie hydrauliki odbywa się za pomocą multizłącza. Jest to szybko złącze, które w bardzo łatwy sposób można odblokować lub zablokować przy maszynie. Multizłącze powoduje nam dopływ oleju do narzędzia, którym sterujemy z joysticka z pozycji operatora. Jeżeli chodzi o ramkę i mocowanie ramki, może to być mocowanie mechaniczne lub też hydrauliczne. Wtedy odblokowujemy osprzęt z pozycji operatora, nie wychodząc z maszyny. Jeżeli jesteśmy przy wysięgniku, to warto dodać, że z ramką w MultiOne'ie możemy zagregować ponad 150 różnych przystawek. Tutaj akurat mamy do dyspozycji kosiarkę bijakową o szerokości 150 cm. Takie kosiarki występują w różnych rozmiarach. Podobnie jest też z zamiatarkami, z pługami oraz innymi tego typu narzędziami, które są podłączane pod MultiOne'a i pracują przy ziemi. Jeżeli chodzi o osprzęty takie jak łyżki, widły, niwelatory, glebogryzarki separacyjne, tak samo mamy do dyspozycji różnego rodzaju szerokości robocze tych narzędzi i możemy bez problemu zagregować je i dopasować do odpowiedniego modelu maszyny. Ponadto możemy również podpinać narzędzia od firm zewnętrznych, firm lokalnych, bo mamy możliwość dołożenia do takich osprzętów ramkę, która będzie bezpośrednio mogła być spięta z tą maszyną. Przy tej maszynie mamy koła o rozmiarze 380/50/17. Jest to największy z możliwych rozstawów kół. Wtedy maszyna ma około 1,50 m szerokości, ale w zależności od tego, co klient potrzebuje, możemy dopasować też koła mniejsze o niższym profilu i na przykład zmienić szerokość maszyny na żądanie klienta. Jeżeli chodzi o tył maszyny, mamy możliwość również zaprojektowania sobie tylniego balastu. W tej maszynie mamy 2x220 obciążniki tylne, ale możemy do tego też dołożyć obciążniki boczne i w sumie możemy mieć 600 kg tylniego balastu dla lepszej stabilności maszyny przy podnoszeniu ładunków. Te obciążniki można sobie dowolnie miksować, czyli albo można mieć 440, albo wszystkie razem, albo tylko obciążniki boczne. Jeżeli chodzi o tył maszyny, to warto dodać też, że na obciążniki można zamontować zaczep kulowy razem ze stworzniem, co można wykorzystać przy przeciąganiu przyczepek lub różnych innych osprzętów, które wymagają podłączenia do tylniego zaczepu. Maszyna może być także z tyłu wyposażona w pojedyncze lub podwójne wyjście hydrauliczne dla lepszej pracy właśnie z przyczepką czy wywrotką, tak żeby można było w pełni wykorzystać tą maszynę przy przeciąganiu jakichś osprzętów. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową tej maszyny, to mamy tutaj zamontowany silnik Kollera o mocy 57 koni. Jest to silnik trzycylindrowy z listwą Common Rail, także bardzo wydajna jednostka i mamy również zamontowany filtr DPF. Jak widać, mamy bardzo dobre dojście do wszystkich elementów silnika. Mamy bardzo duży filtr powietrza, który w łatwy sposób można wyciągnąć i przedmuchać przed każdą pracą. Jednostka napędza pompę hydrauliczną o pojemności o przepływie 87 litrów na minutę, która daje bezpośrednio napęd na 4 hydromotory w kołach oraz steruje narzędziami, które podłączamy z przodu maszyny. Taki wydatek pompy jest w stanie obsłużyć 100% wszystkich narzędzi, które mamy w ofercie MultiOne'a. I będą to takie narzędzia, które są na przykład bardzo wydajne, jeżeli chodzi o pompę, czyli rębak do gałęzi i tego typu podobne osprzęty. Do dyspozycji w tej maszynie mamy także wzmocnienie hydrauliki na trzeciej sekcji, którą włączamy z pozycji joysticka. Wtedy jeszcze wydajniej pracujemy osprzętami, gdyż część przepływu olejowego przechodzi nam z jazdy na trzecią sekcję. Jeśli chodzi o konstrukcję maszyny, jak widać na załączonym obrazku, maszyna w sposób nietypowy skonstruowana, gdyż mamy przegub i
pozycja operatora nad przegubem. Co to nam daje? Przede wszystkim bardzo dobrą widoczność na osprzęt z pozycji siedzącej, czyli możemy sobie bardzo dobrze spoglądać na to, z czym pracujemy, szczególnie jeżeli to są kosiarki, zamiatarki czy inne sprzęty, które pracują przy powierzchni ziemi. Maszyna jest skręcana na przegubie sztywnym, dzięki czemu mamy bardzo niewielki promień zakrętu. Maszyna wychyla się z pozycją operatora w zależności od skrętu, czy też to w lewo, czy też w prawo i o tym też należy pamiętać, szczególnie przy poruszaniu się w budynkach, czy w jakichś inwentarskich magazynach, czy halach. Jeżeli chodzi o pozycję operatora, tak jak wcześniej wspomniałem, siedzimy tutaj na przegubie, czyli koło kierownicze bezpośrednio styka się z zawieszeniem wysięgnika z przodu. Widoczność bardzo dobra na osprzęt, widoczność również bardzo dobra wokoło kabiny, czyli 360 stopni możemy sobie obejrzeć to, co mamy wokół całej maszyny. Do dyspozycji mamy oczywiście kierownicę, joystick oraz szereg przycisków. Jeżeli chodzi o joystick, mamy do dyspozycji joystick multifunkcyjny, którym sterujemy ruchami wysięgnika, nakładanie, wysypywanie łyżki, podnoszenie, opuszczanie, wysuwanie wysięgnika, wciąganie wysięgnika, chwilowe otwarcie łyżki, chwilowe zamknięcie łyżki oraz włączenie stałego przepływu olejowego do takich narzędzi jak takie, które mamy podłączone, czyli na przykład kosiarka, zamiatarka, czy też inne, które wymagają stałego przepływu olejowego. Maszyna ma dwa biegi, czyli porusza się z dwoma prędkościami. Możemy tutaj jechać tą maszyną pomiędzy placami budów do 30 km na godzinę. Mamy również opcję pływającej łyżki oraz przede wszystkim dla komfortu operatora w takie dni jak dzisiejszy grzany fotel. Maszyna oczywiście może być zabudowana oszkloną kabiną, czyli mamy do dyspozycji z przodu szybę, z boku oraz z tyłu oraz drzwi wejściowe. Ponadto wycieraczki przednią oraz tylną. Może mieć założony nawiew w postaci ciepłego powietrza, które jest brane z silnika, albo może mieć też w pełnej opcji z klimatyzacją, która jest zamontowana w daszku. Maszyna posiada certyfikaty bezpieczeństwa RoPS-FOPS, czyli mamy klatkę, która nas chroni przed wywróceniem, przed tym, jeżeli coś może nam spaść na daszek naszej maszyny. Regulacja prędkości obrotów odbywa się za pomocą elektronicznego wskaźnika. Jest to pokrętło, który możemy sobie wyregulować na stałe obroty silnika i zasterować odpowiednio przepływem pompy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam do następnych. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.